Viltrox Pro 85 mm f1.4 to najnowszy obiektyw Viltroxa dedykowany do pełnoklatkowych aparatów z bagnetem Sony. Obiektyw, który cechuje się klasyczną ogniskową, bardzo jasnym światłem i przystępną ceną. Połączenie tych cech to prosty przepis na sukces i ja po testach tego szkła mogłem już utwierdzić się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Oto Viltrox 85 mm f1.4 Pro, a ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. A z okazji premiery nowego obiektywu Viltroxa mam dla Was szybki konkurs. Jeżeli chcielibyście zgarnąć tę oto torbę gadżetów Viltroxa, to dajcie znać w komentarzu, jaki obiektyw Viltroxa posiadacie, albo jaki chcielibyście, żeby znalazł się w Waszym plecaku. A ja około 2 tygodnie po publikacji tego odcinka wybiorę jedną osobę, która otrzyma torbę gadżetów. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Obiektyw Viltrox 85 mm f1.4 Pro miałem okazję testować jeszcze przed jego oficjalną premierą dzięki uprzejmości dystrybutora Viltrox Polska. W chwili, gdy oglądasz ten materiał, odesłałem już do nich ten obiektyw z powrotem, nie odniosłem z tego tytułu żadnych korzyści finansowych, a Viltrox Polska nie mieli żadnego wpływu na treść tego odcinka. A sam test był możliwy do przeprowadzenia dzięki Fotoformie, która oprócz tego, że jest sklepem, posiada także wypożyczalnię sprzętu i użyczyli mi na testy Sony A7 IV. Obiektyw miałem okazję przetestować na sesji z Eweliną, gdzie porobiliśmy zarówno trochę zdjęć, jak i trochę ujęć filmowych. Przede wszystkim obiektyw pozytywnie zaskakuje ostrością, zarówno w centrum kadru, jak i na jego brzegach, już na maksymalnie otwartej przysłonie. Nie mam także żadnych zastrzeżeń co do pracy autofokusa, niezależnie od tego, czy pracowałem pod ostre słońce, czy też gdy robiliśmy jakieś dynamiczne ujęcia w ruchu. Natomiast myślę, że należy podkreślić, że 85-1.4 to jak dla mnie obiektyw przede wszystkim do zastosowań portretowych, nieco bardziej statycznych niż sesja z biegaczką. I choć nie jest to najszybszy układ autofokusa, jaki miałem okazję kiedykolwiek testować, to myślę, że biorąc pod uwagę, że sprawdził się on w trakcie filmowania czy fotografowania osoby, która biega, to do tego autofokusa nie możemy mieć żadnych większych zastrzeżeń. Samą celność czy prędkość autofokusa określiłbym jako taką umożliwiającą komfortową pracę, gdy przekraczamy ten próg, w którym o autofokusie po prostu nie musimy już myśleć, bo on działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Dodam tutaj także, że jak na obiektyw portretowy umożliwia on także dość bliskie podejście. Minimalną ostrość, jaką możemy tutaj złapać, łapiemy już na 79 cm, co z tego, co sobie sprawdziłem po specyfikacjach technicznych, jest nieznacznie lepszym wynikiem niż ten, który uzyskuje Sony G-Master 85 mm 1.4. Mi osobiście pracowało się z tym obiektywem bardzo przyjemnie. Z jednej strony jest to konstrukcja kompaktowa, z drugiej strony jest to obiektyw pełnoklatkowy, który jest całkiem nieźle wyceniony, a przy tym niezwykle ostry. Bo żeby Wam to zobrazować, bez problemu nawet na maksymalnie otwartej przysłonie jesteśmy w stanie wyostrzyć na pojedyncze kosmyki włosów i wszystkie są ostre, a z drugiej strony ten obiektyw ma naprawdę bardzo przyjemny bokeh sprawiający, że obrazek po prostu wygląda dobrze. I choć w rogu kadru na maksymalnie otwartej przysłonie 1.4 ten bokeh ma tendencję do wpadania nam w takie lekkie, ścięte kocie oczka, to mimo wszystko w realnych zastosowaniach pozwala nam uzyskać obrazek, który wygląda dobrze. A jeżeli już mówimy o obrazku, który wygląda dobrze, to nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie platforma Artlist. Artlist to idealna platforma dla filmowców, montażystów i wszystkich tworzących treści na media społecznościowe. Znajdziecie tam muzykę do filmów, bank ujęć, przejścia efektowe, a także od niedawna Cinematic Loops oraz możliwość generowania lektora przy pomocy AI, a wszystko w ramach jednego pakietu. Także jeżeli zastanawiasz się, skąd brać muzykę do filmów, to w opisie tego filmu znajdziesz link z zaproszeniem do platformy, dzięki któremu otrzymasz darmowy dostęp przez 2 miesiące. Seria Pro wykonana jest niezwykle dobrze, a 85 1.4 tylko to potwierdza. Już na początku samego bagnetu, który jest metalowy, widzimy uszczelnienia, które chronią cały nasz zestaw przed wpływem warunków atmosferycznych.
Sam obiektyw waży 800 gram, co jak na szkło o takich parametrach nie jest niczym zaskakującym. Nie jest to ani waga niska, ani wysoka, jest po prostu taka, jakiej można się było spodziewać. Pierwszym pokrętłem, patrząc od strony bagnetu, jest fizyczne pokrętło od regulacji przysłony i mamy tutaj wpływ na to, czy będzie ona bezstopniowa i płynna, czy też z wyraźnym, charakterystycznym kliknięciem. Zmianę tą możemy wprowadzić przy pomocy jednego przycisku, co pokazuje nam, że jest to obiektyw targetowany i dedykowany nie tylko dla osób fotografujących czy filmujących, ale również dla tych, którzy zajmują się obiema tymi czynnościami jednocześnie. Do naszej dyspozycji jest także dosyć szeroki pierścień odpowiadający za nastawy ostrości. Chodzi on z akceptowalnym oporem i pozwala na precyzyjne nastawy, natomiast myślę, że już zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Nie posiada on fizycznego ogranicznika tego, gdzie znajduje się koniec naszego zakresu ostrości. Jeżeli natomiast chodzi o centralną część obiektywu, tutaj znajduje się ta charakterystyczna srebrna plakietka z napisem Pro, przycisk funkcyjny oraz przełącznik w zależności od tego, czy chcemy pracować obiektywem z trybem autofokusa czy manualnie. Obiektyw zamknięty jest w obudowie, która umożliwia nam korzystanie z filtrów nakręcanych na przednią soczewkę. Możliwe jest to przy korzystaniu z filtrów o gwincie 77 mm. Viltrox przyzwyczaił nas do tego, że oferuje całkiem bogate wyposażenie wewnątrz pudełka i nie inaczej jest w tym przypadku. W opakowaniu oprócz samego obiektywu znajdziemy dedykowaną osłonę przeciwsłoneczną oraz skórzany futerał służący do transportu obiektywu. Naturalnie w zestawie z obiektywem otrzymujecie komplet dekielków i myślę, warto w tym miejscu wspomnieć, że przez polskiego dystrybutora obiektyw został wyceniony na kwotę 2799 zł. Jeśli zdecydujecie się na zakup z polskiej oficjalnej dystrybucji, możecie po zakupie zarejestrować obiektyw na stronie polskiego dystrybutora i w zamian otrzymacie 5-letnią gwarancję. Viltrox bardzo usystematyzował nazewnictwo w swoich obiektywach. Mamy obecnie serię R, która cechuje się bardzo niską ceną, kompaktowymi wymiarami oraz niewielką wagą. I tak przedstawicielem tej serii jest na przykład obiektyw Viltrox 50 mm f2, który miałem okazję niedawno testować i który naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczył mnie swoim bokiem. Na przeciwległym końcu cenowej oferty Viltroxa jest natomiast seria Lab, czyli obiektywy największe, najdroższe i najbardziej dopracowane. Przedstawicielem tej serii obiektywów będzie na przykład Viltrox Lab 135 mm 1.8 czy Viltrox Lab 35 mm 1.2. Te dedykowane do pełnoklatkowych aparatów kolosy onieśmielają swoimi osiągami, a mimo to udało się to uzyskać przy zachowaniu bardzo konkurencyjnej ceny względem natywnych obiektywów. No i jest jeszcze seria Pro, której Viltrox 85 mm 1.4 jest pierwszym przedstawicielem, jeżeli chodzi o obiektywy pełnoklatkowe. Były bowiem w tej serii obiektywy przeznaczone do aparatów z matrycą APS-C. Były to m.in. Viltrox 27 mm 1.2 czy Viltrox 75 mm 1.2. Natomiast, tak jak już wspomniałem, oba te obiektywy dedykowane były do aparatów z matrycą APS-C. I ta premiera obiektywu 85 mm 1.4 Pro jest o tyle ciekawa, że pozwala ona mieć nadzieję, że oprócz serii Pro, także seria Lab będzie pokrywać zarówno matryce pełnoklatkowe, jak i matryce APS-C. A biorąc pod uwagę, jak odważnie Viltrox poczyna sobie na rynku w ostatnim czasie, myślę, że to nie jest pytanie czy, tylko kiedy, także pozostaje nam tylko czekać. Viltrox Pro 85 mm 1.4 to kolejna bardzo udana konstrukcja Viltroxa. Ostrość, jasne światło, szybki i celny autofokus to zestaw cech, które pozwalają nam tworzyć bez większych ograniczeń. A tutaj dodatkowo dochodzi jeszcze całkiem przystępna cena. Czego jeszcze można sobie życzyć w przypadku tego szkła? Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie tego, żeby pojawiło się na kolejne bagnety, a nie tylko pod Sony.